Cześć, witam Was z Energik w kolejnym odcinku To było grane. Mroczny nadal dzień, niestety te nagrywki w porach zimowych nie są najlepszej jakości, no ale nic na to nie poradzę. Słuchajcie, dzisiaj gra, którą bardzo długo zwlekałem, jest to Blood Omen 2. Druga część przygód Kaina, znanego z gry Blood Omen Legacy of Kain. Powiem szczerze, że nie wiem, co mogę dobrego o tej grze powiedzieć. Chyba nic. Ta gra ma same wady, jest zła, źle stworzona, brzydka i ogólnie wczoraj, gdy zmierzałem do zakończenia całej historii, całej gry, zostawiła idealne po prostu epitafium na koniec, ale o tym powiem Wam później. Legacy of Kain miał być łącznikiem pomiędzy pierwszą częścią Blood Omen Legacy of Kain a Soul Riverem. Niestety gra dzieje się w alternatywnej rzeczywistości, która powstała po zakończeniu gry Soul River 2. Jest to jeden z kolejnych powodów, żeby w tą grę nie grać, ponieważ skoro dzieje się w alternatywnej rzeczywistości, nie wchodzi jakby do kanonu. Ponownie wcielamy się w Kaina, który budzi się po iluś tam latach, nic nie pamięta. Okazuje się, że Seraphan Lord zdobył armię i chce zniszczyć wszystkie wampiry. Kain rusza z odsieczą, spotykając swoich byłych generałów, no i oczywiście wykonując zadania, które są mu powierzone przez Voradora. Sama fabuła jest dosyć zakręcona pod kątem nie samej gry, ale ogólnie całej tej mitologii Kaina. Może kiedyś nawet zrobię materiał o tym. Także jeżeli nie rozumiecie za bardzo, kim jest Vorador i kim jest Seraphan Lord, nie jest to istotne, bo to tutaj akurat i tak w tą grę nigdy nie zagracie, także możecie sobie to darować. Po sporym sukcesie, muszę przyznać, Blood Omen Legacy of Kain i po jeszcze większym sukcesie Soul Rivera, twórcy zrobili przedziwną rzecz. Podzielili swój team na dwie części i ci graficy, którzy mieli umiejętności, programiści, zostali przydzieleni do Soul Rivera 2, a ci tam, co sprzątali, obsługiwali ekspres do kawy, czy tam myli okna, zostali przydzieleni do stworzenia Blood Omen. I ta gra niestety tak wygląda. Wygląda jak jakiś po prostu żart. Ilość rzeczy, które w tej grze jest złe, jest tak niesamowicie duża, że aż ciężko to wyjaśnić. Sama gra oczywiście, ponieważ to były czasy, kiedy powiedzmy wchodziło to 3D, ono się coraz bardziej rozpędzało, no więc oczywiście, że Blood Omen 2 też musi być w 3D. Co jest pierwszym w mojej opinii błędem, bo pierwsza część Legacy of Kain, która oferowała grafikę dwuwymiarową w takim rzucie, no to nawet to nie jest izometryczny, bo to tak było widać niby z góry, tak ciężko powiedzieć, nie wiem jak się nazywa ten widok, z góry chyba, ale to nie do końca to. Broniło się naprawdę dobrą grafiką i nawet gdy ogrywałem To było grane ten tytuł, ta grafika nadal się nie zestarzała, ona była nadal ok. No wiadomo, to były sprite'y, to nie było 3D, ale wyglądało to spoko. Natomiast przeniesienie tego na 3D to w mojej opinii pierwszy podstawowy błąd. Grafika jest przepaskudna. I przyznam szczerze, że gra, która została wydana w 2002 roku, jeżeli obejrzycie sobie To było Pogadajmy z 2002 roku, top 10, zauważycie, że tam sporo gier było, które oferowało o niebo lepszą grafikę niż Blood Omen 2. I pamiętam miażdżącą recenzję tej gry albo w Secret Service, albo w CD Action, gdzie nie zostawili na niej suchej nitki, bluzgając jadąc po wszystkim, co w tej grze jest zawarte. I ja się w sumie nie dziwię. W 2002 roku, gdy zasiadłem pierwszy raz do Blood Omen 2, ja go nie skończyłem, bo po prostu ta gra mnie jakoś tak odbiłem się od niej, tak mnie odrzuciło, że nie mogłem do niej przysiąść, chociaż samo uniwersum jest bardzo ciekawe i chciałem poznać tą historię, ale po prostu nie dałem rady. Muszę na chwilę przerwać. Gdy stanąłem przed świadomością, że omawiając gry w To było grane, staram się iść seriami, czyli omawiać każdą kolejną część i w którymś momencie będę musiał zagrać też Blood Omen 2, no to po prostu zapłakałem. Miałem bardzo dobrze w pamięci, jak zła była ta gra, jak okrutnie niedopracowana,
ale powiedzmy sobie szczerze, w końcu się przemogłem, kurczę, coś mi tu nie styka kabel, i zasiadłem do Blood Omen 2, żeby ponownie ją skończyć. I tak jak w 2002 roku, tak w 2015 roku odbiłem się od niej strasznie. I muszę przyznać, że ta gra jest nadal okrutnie zła. Wiem, że wielu z Was może powiedzieć, ja grałem na PlayStation 2 i gra była dobra. Nie grałem w wersję na PlayStation 2, może i była dobra, chociaż sądzę, że to jest dokładny port tego, co jest na PC i nie, ta gra nie jest dobra. Zacznijmy od wad, bo w sumie ta gra ma same wady, niewiele tutaj znajdziemy zalet. Tak jak powiedziałem, gra została przeniesiona w tryb 3D, więc wzorem Soul Rivera postanowiono kamerę umieścić za bohaterem i skorzystać z gry w trybie trzecioosobowym. I to może było i nawet ok. Niestety sterowanie jest strasznie dziwne. Kamera jest przypisana na sztywno do pleców Kaina. Dodatkowo jest przedziwne, słuchajcie, sterowanie. Sterowanie na klawiaturze to jest jakiś koszmar, bo często trzeba naciskać 2 albo nawet 3 przyciski równocześnie, żeby wykonać jakąś czynność, co jest zupełnie dla mnie zupełnie nieporozumieniem. Ale już najbardziej rozwaliła mnie, słuchajcie, dynamika postaci, kiedy puszczając klawisze odpowiedzialne za bieg, postać czasami jeszcze z rozpędu idzie tam krok 2. To było w Uncharted chociażby, no i to okej, jest taka powiedzmy bezwładność. Ile mi się maksymalnie udało wykonać ruchu w momencie, kiedy puściłem klawisze? 15. 15 kroków udało mi się wykonać Kainem w momencie, kiedy puściłem klawisze odpowiedzialne za ruch i ruszałem sobie tylko myszką. Jak to wkurza, możecie sobie wyobrazić w momencie, kiedy macie planszę, w której trzeba bardzo delikatnie przechodzić przez, na przykład skakać po półkach. W tym momencie nigdy nie wiecie, kiedy ta postać się zatrzyma. To jest całkowicie dla mnie bez sensu. I to jest pierwsza rzecz, która w mojej opinii strasznie denerwuje i właściwie często uniemożliwia przejście gry. Druga rzecz to fabuła. W pierwszej części Blood Omen Legacy of Kain, Kain był, powiedzmy, już pod koniec gry wymiataczem, tak? To był wampir już, powiedzmy, rozwinięty w pełni. Tutaj znowu jest jakby zdegradowany do chłopca na posyłki. Jakaś mu mówi, idź tam, zrób to, idź tam, zrób to. Sam Kain nawet w filmikach się buntuje, że on nie chce tego robić, że on jest wampirem, a po co on ma robić? Ale oczywiście to takie gadanie, tylko i tak zawija miecz na plecy i rusza wykonywać te zadania. Kain dostał też parę mocy, które możemy używać w określonych punktach, czyli na przykład może być niewidzialność, może się zmienić w mgłę, może wykonać daleki skok, może przejąć umysł innej postaci, ale to też zostało źle wykonane, muszę przyznać, i powiedzmy sobie szczerze, korzystanie z tych mocy jest mocno uciążliwe. Kolejna rzecz to walka. Walka jest po prostu tak okrutnie skopana, że to głowa mała. Nie ma tutaj właściwie walka, która nie posiada żadnej jakby przypadkowości. Jeżeli poznałeś schemat, jaki wykonuje przeciwnik, a poznasz go za pierwszym razem, kiedy Ciebie zaatakuje, no to potem właściwie mechanicznie przechodzisz walki. Jest to tak nudne i tak niefajne, że po prostu masakra, tak? Kain oczywiście może wysysać energię z martwych przeciwników, odzyskując swoją energię. Ale ta walka, to jest koszmar. Grafika, to jest dziadostwo najwyższej klasy. Przyznam szczerze, że nie przypominam sobie teraz, patrząc wstecz, gry w 3D, nawet wcześniejszej, sprzed 2002 roku, która by miała tak ohydną grafikę jak Blood Omen. Grafika jest po prostu paskudna. Oczywiście mówimy o grach third person perspective. Gra jest przepaskudna, ciemna i przyznam szczerze, że żenada. Grając w tą grę odczuwasz po prostu żenadę, jak można zdeptać taką fajną markę. Nie dziwne, że Blood Omen 3 już nigdy nie powstał, a postanowiono połączyć postacie Raziela i Kaina w ostatniej części, czyli w Defiance. Kolejna rzecz, o której mogę Wam powiedzieć, przerywniki filmowe. Coś, co w Blood Omen Legacy of Kain i w Soul Riverze błyszczało. I w jednej i w drugiej grze na tamte czasy przerywniki filmowe były bardzo wysokiej jakości. Pamiętam
prerenderowany filmik do Legacy of Kain, który naprawdę robił ogromne wrażenie. Fakt, dzisiaj może on śmieszy, ale wtedy mógł się podobać. I jeszcze lepszy filmik, który nawet dzisiaj wygląda dobrze, czyli filmik z Soul Rivera. Natomiast cutscenki w Blood Omen robił chyba, nie wiem, jakiś gość, co może tam czyści podłogi, gdyby czyścił podłogi w Eidosie, czy nie wiem. Nie wiem, co on tam robił. Może wymieniał żarówki. Najprościej mówiąc, postanowiono przerenderować scenki stworzone na silniku gry. No wygląda to koszmarnie, słuchajcie. Wygląda to tak brzydko, że głowa mała. Nie udało się i gra zdecydowanie jest jedną z najsłabszych z całej serii. Jedną chyba z najsłabszych gier, które omawiam w tej serii. Ale ponieważ chciałem być konsekwentny w tym, co robię, w opowiadaniu o kolejnych częściach, oczywiście musiałem też tutaj tą część zawrzeć. Powiem Wam szczerze, że jak miałem usiąść do tej gry, no to mnie po prostu aż bolało. Już potem, gdy zacząłem grać i byłem gdzieś tak, powiedzmy, nie wiem, w 1/3, w połowie, to musiałem się zmuszać, żeby do tego usiąść. Paradoksalnie, jak na złość, gra jest strasznie długa. Niby jest tylko 10 chapterów, ale dłużą się one tak niemiłosiernie, że to jest po prostu jakaś paranoja. No i na koniec powiedziałem, że gra zostawiła piękne epitafium po sobie. Wczoraj zasiadłem, żeby ukończyć, już byłem na ostatnim poziomie, przy ostatnim bossie, którego już mi się tam parę dni wcześniej nie chciało z nim walczyć, musiałem zebrać siły, nabrać many. Mówię, usiądę, skończę już tego Soul Rivera, skończę już tego Blood Omen 2, żebym mógł nagrać film. Odpalam, gra skasowała wszystkie save'y. Wow. Wiecie, ile ja w tą grę grałem? Z 20 parę godzin, może i nawet więcej, i nagle odpalam grę na ostatnim bossie i gra się okazuje, że nie ma save'ów. Zniknęły save'y po prostu. Gdzie są? Nie wiadomo. No powiem Wam szczerze, że wściekłem się tak niemiłosiernie, że głowa mała. Także gra jest powinna być w krapach raczej. Zagrajmy w krapa niż w tej serii. Ale chyba tylko z tego, że szanuję całe to uniwersum świata Nosgoth i lubię postać Kaina, postanowiłem tutaj ją jednak zamieścić, a nie w Zagrajmy w krapa. No gra jest totalnie zła. Jedyną dobrą rzeczą w tej grze, którą mogę wymienić, jedyną dobrą rzeczą to to, że głos Kaina nadal podkłada ten aktor, który podkładał w Blood Omen Legacy of Kain. Fakt faktem nie rzuca tych swoich fantastycznych kwestii jak Fae Victas, które tak fajnie brzmiały w Blood Omen Legacy of Kain, a właściwie tak nie za wiele on tam rzuca podczas walki. Ale i tak, no, to jest chyba jedyny pozytywny aspekt, że udało się tego aktora ponownie do tej chałtury zatrudnić. Podejrzewam, że główna część tego budżetu na tą grę to wziął ten aktor, co podkłada głos. Ciężko mi przypomnieć, ciężko mi w ogóle wymyśleć coś, co by było pozytywne, dzięki czemu bym potrafił się, wiecie, podpiąć pod to i jakoś Wam powiedzieć, że ta gra, no okej, no można zagrać. No nie ma tutaj takiego elementu, który w tej grze jest dobry. Wszystko jest skopane po prostu dokumentnie i po całości. Widać, że gra była robiona na szybko, przez niezbyt rozgarnięty team, a cała para poszła oczywiście w Soul Rivera 2, który okazał się no, jeszcze większym sukcesem niż 1, ale o tym oczywiście opowiemy sobie później. Edycja, którą posiadam, jest natomiast, no to jest też powiedzmy szczęście w nieszczęściu. Edycja, którą posiadam, jest niesamowicie rzadka, ponieważ jest ona w tekturowym boksie. Większość z Was, jeżeli grała w tą grę na PlayStation, to wiadomo, ale na PC to miała ją po prostu w slipcase'ie DVD. Natomiast ta wersja w takim kartonowym boksie pojawiła się tylko i wyłącznie w Wielkiej Brytanii. To jest taka przejściówka pomiędzy big boxami, a już pudełkami DVD. I ona jest ogólnie mega ciężko dostępna. Długo na nią polowałem, od razu Wam powiem, że długo na nią polowałem, bo jeżeli już mam omawiać chałturę, to niech ona fajnie wygląda. I muszę przyznać, że w którymś momencie mi się udało ją trafić. Kupiłem ją chyba za jakieś 2 funty, bo gość chyba wiedział, co sprzedaje. Ale ogólnie bardzo ciężko dostać tą wersję. Tu nawet, słuchajcie, na tym pudełku nawet jest paskudna grafika Kaina, który wygląda, jakby mu się chciało kupsko zwalić, a nie ruszyć do boju z wampirami, czy tam z oddziałami
Seraphon Lorda. No masakra po prostu, masakra. Okej, zobaczmy co jest w środku, chociaż wolałbym tego nie robić. W środku mamy oczywiście płytkę. Gra została wydana, właściwie płytki, bo gra została wydana na 2 płytach. Nie wiem na co te 2 płyty poszły. Na jednej jest gra, a na drugiej niby też gra, ale to nie wydaje mi się, żeby to zajmowało. To jakiś tu szwindel poszedł. Oczywiście instrukcja, manual. Manual czarno-biały. Nic tu ciekawego się nie dowiemy a nie, nawet jest. Mamy nawet przedstawienie wszystkich postaci. Autorzy postanowili tutaj nie skorzystać z modeli postaci, które występują w grze, ale przerenderować je od nowa, bo jakby zamieścili te modele z gry, to wszyscy by chcieli zwrotu pieniędzy chyba, żeby to tak wygląda. Nawet jest game guide do tego, mój Boże, ciekawe czy ktokolwiek na świecie pojawia game guide do strategy guide do Blood Omen 2. Musi być naprawdę hardkorowym fanem. No manual, no taki, no powiedzmy, no. Powiem szczerze, że jestem tak źle do tej gry nastawiony, że tu wszystko mi się już nie podoba, także to też musicie przez to patrzeć, przez ten pryzmat. No i oczywiście katalog Eidosu. Na głównej stronie, na pierwszej stronie jest oczywiście Raziel, bo to on przejął spuściznę po serii Legacy of Kain. I oczywiście to ta gra Soul River 2 okazała się być hitem, natomiast Blood Omen jest brzydkim, niechcianym, ohydnym bratem wspomnianej wcześniej gry. No i tutaj w tym katalogu no nic tu ciekawego, powiem szczerze, nie widzę. Tomb Raider, coś co jeszcze może znacie, Deus Ex i Project Eden. Mało osób grała, fajna gra dosyć, fajnie mi się w to grało, ale mało osób to zna. Commandos 2. No słuchajcie, podsumowując, czy warto w to zagrać? Nie. Trzymajcie się od tego jak najdalej. Ta gra jest tak zła, tak źle zaprojektowana, że no ona nie ma pozytywnych cech. No nie ma pozytywnych cech. Umęczyłem się jak pies, grając przez wiele godzin, tylko po to, żeby potem gra skasowała mi save'y. Może po to, żebym zagrał jeszcze raz się przekonał. Także musiałem troszkę oszukać i zakończenie gry obejrzałem sobie po prostu na tubie. Ale powiem szczerze, że jeżeli za 30 lat będzie jakiś nowy portal, coś w YouTubie, ale nie wiem, w wirtualnej rzeczywistości, nie wiem, i będę robił tą nadal serię jako stary dziad, to już nigdy więcej do tej gry nie wrócę. Nigdy więcej obiecuję Wam, że do tej gry nie wrócę. Zamykam ją w pudełku i ona nigdy więcej nie zostanie otwarta. Bo no to jest po prostu parodia gry. No, jak można zniszczyć taką fajną markę, jaką był Kain, Legacy of Kain. Kurczę, naprawdę świetnie zapowiadająca się seria, świetnie zapowiadający się świat Nosgoth, który naprawdę miał sporo niuansów, ale był on zaprojektowany w sposób logiczny, zachęcający do eksploracji w pierwszej części gry. Został on rozwinięty potem w Soul Riverze w całkowicie odmienny sposób, ale to też jakby ze sobą się łączyło. I to po prostu to jest jak zrobienie przez Konami z Silent Hilla Pachinko. To jest właśnie, to Pachinko to jest właśnie Blood Omen 2. Nigdy więcej nie dotykajcie tej gry. Nieważne czy na PlayStation 2 czy na PC, ta gra nie powinna istnieć. Całe szczęście, historia w niej zawarta jest historią alternatywną, więc jeżeli jej nie poznacie, no to będziecie nawet jeszcze bardziej szczęśliwi niż jakbyście ją poznali. To tyle. Pojechałem ostro, ale zasłużenie, gra słaba. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.